Oh, there you go. It's a Polish video, so Rosja either I have to find subtitles or whatever, or there are no subtitles, of course. But it's a funny video, so we're gonna watch it anyway. I'm just gonna translate it. It's a funny video. Rosja uważa Polskę za największe zagrożenie. Russia sees Poland as its biggest threat. Poland is Russia's biggest threat. Okay? Okay. Zoom. Польша всегда нам вредит. Poland has always been a hindrance. This is like the Russian state media or whatever. This is the Russian propaganda. Which is why I like this video, because it showcases a lot of crazy Russian propaganda. If there's one reason why I really wanted to watch this on stream, it's basically because it showcases all that propaganda. Poland has always hindered us. It always had a bad attitude towards us. It was always hostile towards us. Rather, I should translate. Всегда враждебно настроена. We will destroy all Polish cities. Holy moly. We will destroy all Polish cities. Вот просто на счет раз. Мы вам хотели помочь стать. We wanted to help you become an independent Poland. Независимой Польшей. Польша всегда воспринимает. Poland has always seen the fact of any country to the east existing. Сам факт государственности на Востоке. Putin threatens Poland with all of his available resources. Как помеху для построения большой империи. Poland cannot rival Russia, and it will never do so. Or rather, Poland cannot be equal to Russia, and it will never will be. Poland is extremely Poland is an extremely important for the region and has global implications. important for region with global implications. Były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew w So the ex-president of Russia, artykule let me see, zamieszczonym były prezydent the ex-president of Russia, Dmitry Medvedev. i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew w artykule No, not the Implications. president. były prezydent i premier Rosji The ex-president and prime minister of Russia, correct, yeah. Dmitrij Miedwiediew w artykule zamieszczonym na łamach Wrote in an article rządowej rosyjskiej gazety pod in the Russian newspaper, the national Russian newspaper. tytułem Jeszcze Polska znowu zginie ostrzegł The article is called Poland Will Yet Die. We will treat Poland as a historical enemy. Polskę, że jest obecnie uważana za niebezpiecznego wroga i może utracić państwowość, jeśli będzie kontynuować And that Poland will lose its
statehood if it's not careful about its course. There is no hope for peace with an enemy, Russia should present to that enemy only one very hard attitude. History has often given a very merciless verdict to the arrogant Polish people. And no matter how ambitious the revenge plans of Poland are, their failure may bring about the death of the whole Polish statehood. So there we are. I hope I translated this adequately. Kontynuować obecny kurs. To nie jest jedyny taki głos w Rosji. Jeśli przyjrzymy się innym rosyjskim It's not the only such voice within Russia. If we look at other experts, ekspertom wojskowym oraz army experts, military kremlowskiej experts, propagandzie, to and if we observe the Kremlin propaganda, okaże się, że obecnie Ukraina nie jest dla Rosjan zagrożeniem. then it will turn out that Ukraine is not a threat to Russia right now, which is, I don't know, that sounds like bullshit to me, but Natomiast Polska już jak najbardziej tak. Poland is. Ze względu na barierę Because of the anti-Russian barrier, Polish people has decided to do a demonstration by doing the biggest his army sort of showing sort of parade in history. antyrosyjską, Polacy zdecydowali się na demonstrację przy pomocy największej defilady wojskowej w historii. 2,000 soldiers took part in it, and also from foreign contingents. And nearly 90 planes flew over Warsaw, and choppers as well. Wzięło w niej udział około 2000 żołnierzy, w tym z zagranicznych kontyngentów. Nad Warszawą przeleciało ponad 90 samolotów i helikopterów. The active militarization of Poland is dictated by two main sort of factors. One is the internal factor. The electorate has maximum support Aktywna militaryzacja Polski wiąże się przede for the attitude. wszystkim z dwoma czynnikami. Jeden z nich ma charakter wewnętrzny. Elektorat ma maksymalne I would say that it is close to nationalism, which it didn't help much because Law and Justice lost. There is also one other extra factor. The strengthening of confrontation with Russia. poparcie dla nastrojów. Powiedziałbym, że są one bliskie nacjonalizmu. Jest jeszcze jeden Poland is gearing up to invade Russia, I guess. dodatkowy czynnik. Wzmocnienie konfrontacji z Rosją. I znowu And once again, we have to show our neighbors in Europe, in Eastern Europe, that Poland is rising. trzeba pokazać naszym sąsiadom w Europie Wschodniej, że Polska się podnosi. Coraz częściej w rosyjskich programach More and more often in Russia propagandistic sort of outlets. propagandowych zwraca się uwagę na siłę polskiej armii. More and more Russian propaganda is pointing to the strength of the Polish military. Niemniej ma być to plan Stanów Zjednoczonych, które chcą otoczyć Rosję, a And the strengthening of the Polish army is supposed to be a plan by the United States in order to surround Russia. Because, of course, just as Dexmex said, it's all about countries being under the thumb of the United States. Isn't that right, Dexmex? Isn't that right? So, Poland strengthening its army is, of course, planned by the United States to encircle Russia. Polska stanowi główny filar tej strategii. And Poland is the main pillar of that strategy of enclosing the Russia by the US.
Według szacunków PKB Polski, czyli cała jej gospodarka w 2023 roku ma sięgnąć wartości 730 miliardów dolarów. Dla The GDP is growing. porównania w Rosji będzie to nieco ponad 1,5 miliarda dolarów. The GDP of Poland is growing. There was a comparison of Poland to Russia. Przy niemal 4-krotnie mniejszej populacji niż Rosja, Polska jest od niej tylko 2-krotnie mniejszą gospodarką. So, with a much lower population, Poland's GDP is just half of Russia, which is embarrassing for Russia. Ze znacznie lepszymi perspektywami wzrostu. And Rozpychanie with się much better perspectives for growth. Warszawy w Europie Środkowo-Wschodniej jest dla Rosji coraz bardziej realnym wyzwaniem. And the growth of Warsaw within the region is more and more of a challenge for Russia, as the video says. Ponieważ jak twierdzi kremlowska propaganda, Because, as the Kremlin propaganda says, Polska może Rosję na zawsze odciąć od jej naturalnej strefy wpływów w Europie. Poland might cut off Russia from its natural sphere of influence. Właśnie dlatego w dzisiejszym materiale postanowiłem dla Was sprawdzić, czy Polska faktycznie stwarza dla Rosji zagrożenie. So in this little video, we're gonna dive in and actually analyze, is Poland actually any threat to Russia? Does Poland actually pose any threat to Russia? We're gonna dive in and see. We're gonna see. Co mówią o tym na Kremlu i w mediach oraz co Putin zamierza z tym zrobić. What is being said in Kremlin and by the Russian media, and what does Putin intend to do about it? Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. And then the person just says, please watch this video. Which we will. We're watching this. We are reacting to this video. Patrzcie, teraz do wbicia 1 000 000 subskrypcji i zdobycia złotego Oh God. przycisku brakuje mi już tylko 25% całości. Opowiadałem trochę o naszych sprawach kanałowych. Whatever. This is just. Oh, we're so close to 1 million subscribers. Blah, 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 whatever. Czas na film. Okay, let's watch. Dmitrij Miedwiediew przedstawił Dmitry Medvedev bardzo dogłębną analizę sytuacji, has given a deep and in-depth analysis of the situation kreśląc hipotetyczne scenariusze, by drawing out hypothetical scenarios. jak mogłaby przebiegać wojna Polski z Rosją. How a war between Russia and Poland could go? Ten artykuł ze strony byłego prezydenta This article from the ex-president of Russia Rosji pojawił się w mediach społecznościowych has appeared in social media. na początku listopada 2023 roku. At the start of this month. So at the start of this month, the ex-president of Russia has written a whole article writing about a hypothetical war between Russia and Poland and how that would go. Without the Russian army, Poland, I'm translating what's in yellow. Without Russian army, Poland would have been destroyed or turned into a slave country, and the Polish nation itself would have been wiped off the face of the earth. W końcu w Rosji w sobotę 4 listopada obchodzony był Dzień Jedności Narodowej. And on the 4th, a Nation Unity Day was celebrated. Święto państwowe ustanowione w rocznicę zdobycia w 1612 roku Kremla Moskiewskiego zajętego wcześniej przez wojska Rzeczpospolitej. Oh, it's like commemorates getting Kremlin, which was just before occupied by the Polish-Lithuanian Commonwealth.
wyniku wojny polsko-rosyjskiej. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował Dmitry Peskov, the spokesperson from Kremlin, has said, ten tekst, twierdząc, że jest to tylko wizja hipotetyczna, it's just a hypothetical vision, ale trzeba mieć plan na wypadek, gdyby aspiracje Polaków sięgnęły znacznie dalej. but we need to have a plan in case the aspiration of Polish people go further. Były rosyjski prezydent napisał m.in., że budowa potencjału militarnego Polski oraz polska obecność wojskowa na Ukrainie może w przyszłości zaowocować konfliktem Polski i Rosji, a So basically, the person said that the increase in the military of Poland and the increase of Polish presence in Ukraine may cause a conflict between Russia and Poland, according to Russian experts. ten zapewne byłby wsparty przez NATO. And if that happened, Poland would have been backed by NATO because, I mean, yeah. Natomiast wobec zbrojącej się na potęgę Polski, Moskwa musi ten scenariusz brać poważnie pod uwagę. And because Poland is arming itself, Russia must take this scenario seriously. Ponieważ ten będzie niebezpieczny nie tylko dla Rosji, lecz także dla całego świata. Because that scenario is not just dangerous for Russia, but the whole world. Polskie Ministerstwo Obrony wielokrotnie zaprzeczało, jakoby polscy żołnierze walczyli na Ukrainie. The Polish Defense Ministry has rejected or has the Polish Defense Ministry has several times rejected the idea that any Polish soldiers are fighting in Ukraine. Polacy faktycznie są, ale są to tylko ochotnicy. There are Polish people in Ukraine, but they're only volunteers. Niemniej rosyjska propaganda uważa inaczej. And yet Russian propaganda sees things otherwise, or rather, the Russian propaganda paints a different picture. Screams and cries appeared from Polish people, and they kept screaming because, as Wagner says, because as they said, Wagner has appeared near their borders. Pojawiły się jęki i krzyki ze strony Polaków, którzy So Polish people keep whining because, as they say, Wagner has appeared at their borders. ciągle krzyczeli, bo jak mówili, Wagner pojawił się w pobliżu ich granic. No cóż, chłopaki, Well, boys, you have given to Ukraine military gear as well as military personnel. dostarczyliście na Ukrainę zarówno sprzęt wojskowy, jak i swój personel wojskowy. Są zakamuflowani jako They're camouflated as mercenaries. In Poland, there are a few new cemeteries for military personnel. Oh wow. So according to this Russian thing, to these Russian outlets, Poland has not only been sending equipment, it has been actively sending soldiers to the Ukrainian front, but those soldiers are camouflated as mercenaries, and Poland has built new cemeteries for military personnel to bury them in when they die. That's the line. So I guess Ukraine will not have as much problems with manpower if Poland is actively sending military there. Of course, disguised as mercenaries. Yeah, of course. najemnicy. W Polsce In secret, of course, those cemeteries are built. pojawiło się kilka nowych cmentarzy dla personelu wojskowego, na których pochowano ludzi nie jako najemników, ale z honorami wojskowymi. And on those cemeteries, people were not buried as mercenaries. They were buried as
soldiers with full honors. Right? Oznacza to, że jest to Russian propaganda is something else. It's like, I told you Russia is a state of mind. I told you this before, and I repeat it now. Russia is a state of mind. personel wojskowy, który pod przykrywką najemników walczył na Ukrainie. That means that Polish military personnel has been fighting in Ukraine disguised as mercenaries. Amazing. Polska nie pozostaje obojętna wobec rosyjskiej propagandy. Poland does not remain indifferent to Russian propaganda. I was not even aware of this propaganda, to be quite honest. I'm learning about it here in real time with you, with all of you. 10 października zdecydowano się wycofać z traktu o zbrojeniach konwencjonalnych, który podpisaliśmy ponad 30 lat temu. Oznacza to otwarcie drogi do niemal nieograniczonych zbrojeń w broń ofensywną. I z pewnością nie spodoba się to Rosji, która podobne kroki podjęła chwilę wcześniej. We've opened basically last month on the 10th. We've made steps to open up the door to unlimited militarization, which Russia is not happy about since it's done soon before us. Wojskowi nie mają złudzeń, dlaczego podjęto tak ostrą decyzję. And the military personnel has no doubts why Poland would make such a move. Polska, przystępując do NATO, zdecydowała się o podpisaniu traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych. To So when joining NATO, Poland has decided to join the pact of conventional sort of armament. porozumienie podpisane na początku lat 90. It's a thing signed at the beginning of the 90s między NATO a państwami between NATO Układu Warszawskiego and the countries of the Warsaw Pact. miało zapobiec niekontrolowanemu zbrojeniu się stron. It was designed to prevent uncontrolled militarization of any of the sides. Jednakże wspólna kontrola szybko zaczęła uwierać Rosjan, którzy w maju tego roku rozpoczęli proces wycofywania się z traktatu. But this mutual control was not really liked by Russia, so it began a process of retreating sort of from this pact. Obecnie niestety widzimy, że ideologia nazizmu w swoim współczesnym wydaniu, współczesnej formie, znowu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. We can see now that the ideology of Nazism in its modern sort of incarnation, in its modern formulation, once again is a direct threat for the safety of our country. Because, as we know, Russia is trying to denazify the world. Stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. And once again, we must we must oppose the aggression of the collective West. Znów i znowu musimy dawać odpór agresji kolektywnego Zachodu. See, it's not just about Ukraine. Like Putin has to denazify the entire West. It's incredible, it's unbelievable that they once again threaten us with the German tanks, Leopard tanks, which bear the cross. To niewiarygodne, że znowu nam grożą niemieckimi czołgami Leopard, które są oznaczone krzyżami. I znowu chcą walczyć z Rosją na ziemi Ukrainy rękoma następców Hitlera. And once again, they want to fight Russia on Ukrainian soil by using the hands of Hitler's successors.
by the hands of Bandera. I just cannot believe this. rękoma Yes, Russia is a very, yeah. banderowców. 80 lat temu właśnie w Stalingradzie odparliśmy atak Zachodu na nasz kraj. Kto tylko nie przyłączył się do Niemców, gdy podeszli And then 80 years ago in Stalingrad, we have pushed back against an attack. Okay, 80 years ago in Stalingrad, we have pushed back an attack of the collective West on our country. The collective West. Not Nazi Germany, it was the collective West. do Wołgi. Who was the only party that did not join the Germans when they approached the river Volga? Po stronie faszystowskich Niemiec była cała Europa. The entirety of Europe was on the Nazi Germany's side. Wrap your mind around this. The entirety of Europe was on Nazi Germany's side. Dla wszystkich stało się jasne to, o czym naród radziecki wiedział od początku, It became very clear what was obvious for the Soviet nations from the very beginning. że plany nazistów dotyczące zniszczenia naszego kraju, wszystkie ich idee panowania nad That the plans of the Nazis that were all about the destruction of our country, that all of their ideas about ruling the world are doomed to fail. światem są skazane na porażkę. Polacy nie pozostali dłużni i teraz także na ten ruch się zdecydowali, co Polish people were not did not keep quiet and decided to respond. na Kremlu także jest już komentowane. Według niektórych rosyjskich komentatorów, takich According to some Russian commentators, jak między innymi Dmitrij Miedwiediew, such as Dmitry Medvedev, wojna pomiędzy Polską a Rosją jest nieunikniona i a war between Poland and Russia is inevitable tylko odkładana w czasie. and it's just being postponed. Ma to wynikać That's przede wszystkim z niepohamowanych polskich ambicji, w których and that's supposed to stem from unhindered Polish ambitions. Rosja ma być podległa Polsce lub nawet stać się częścią jej terytoriów. And that stems from Polish ambitions in which Russia either would become a subservient country to Poland or Russia would become part of Polish territory. So there are two scenarios that Poland actually is moving towards apparently right now. Just either make Russia a vassal state of Poland or annex Russia. Yes, Poland is trying to annex Russia. You heard it here. You've heard it from me. You heard it from me first, or rather from this Polish YouTuber. Amazing. Amazing what's happening here. Wiele z tego, co tu powiedziano o Polsce, jest dość oczywiste, a właściwie na pytanie o ich ambicje. Okay. There's a lot of the things that were being said here about Poland are pretty obvious. And for the question about Poland's ambitions, Ambicje Polaków od wieków nie pozwalają im żyć w pokoju. the ambitions of Polish people throughout the centuries did not allow them to live in peace. Because many times over, they became the provocateurs of conflict between Europe and Russia.
So Poland was the primary provocateur of wars, of conflict between Europe and Russia. That's okay. gdyż wielokrotnie stali się prowokatorami konfliktu między Europą a Rosją. There's a conflict between Europe and Russia. You can thank Poland for that. They're the provocateurs, or we, or whatever. Potem sami cierpieli z powodu tego konfliktu, a potem dość długo płakali. And then Poland would suffer from the conflict it would cause, and then they would for a long time cry about it, that the world is so cruel, and how Poland has suffered. Jesus. Jaki okrutny jest ten świat, jakie straszne jest życie i jak cierpiała Polska. Początkiem drogi do hegemonii według rosyjskiej propagandy ma być oczywiście zachodnia Ukraina oraz Białoruś. So according to Russia, the beginning of Polish hegemony will start with Western Ukraine and Belarus. Z tego powodu białoruskie wojsko musiało wzmocnić granicę z Polską, a dzielni Białorusini są obecnie najważniejszym miejscem do obrony Rosji przed mocarstwowymi ambicjami Polski. So this is why Russia, the Belarusian border had to be strengthened with soldiers, and this is why the brave Belarusian soldiers are the only thin line that divides Russia from Polish imperial ambitions, I guess. W mediach przewijają się filmy z ćwiczeń Białorusinów, gdzie ich myśliwce lądują na autostradach i And of course, there's a lot of footage of Belarusian soldiers training. niemal co tydzień ćwiczą wariant potencjalnego ataku Polski na ich kraj. And they keep training every week, they keep rehearsing a potential scenario of Poland attacking. Ma to utrzymywać społeczeństwo w strachu, a jednocześnie tworzyć z Rzeczpospolitej wroga, który w świadomości przeciętnych Rosjan i Białorusinów wyrasta na prawdziwe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. And this is to keep the society in fear and to create an image in the eyes of ordinary Belarusians and Russians of Poland as a big bad threat. This is incredible. A przecież nic tak dobrze nie działa na emocje ludzi, jak jeden silny wróg, który im zagraża. And nothing works for the imagination more than one strong enemy that threatens them. Dziś po raz pierwszy na białoruskich autostradach wylądował myśliwiec wielozadaniowy Su-30. Today, for the first time on the Belarusian highways, a multitask aircraft Su-30 has landed. Stało się to częścią międzynarodowych ćwiczeń Combat Brotherhood, które Became a part of the international combat training called Brotherhood, which currently are taking place in the Republic. obecnie odbywają się w Republice. Jako pierwszy ląduje AN-26. So the AN-26 plane lands as first. Jak na samolot transportowy jest to As the transport plane, it's pretty rare. For the first time this task has been sort of organized was just 8 years ago. dość rzadkie. Po raz pierwszy zadanie zostało opracowane zaledwie Anastasia. Sachowskaja. 8 lat temu. Masa własna samolotu wynosi 16 ton. The mass of the plane is 16 tons. The wings are like 30 centimeters, and and it'll be wider than the street itself. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 30 metrów. Będzie szersza niż jezdnia.
4 pasy drogowe zamieniają się w jeden pas lądowania. So 4 sort of lanes become one landing field for the plane. Zgodnie z planem ćwiczenia transporter dostarcza amunicję bezpośrednio na drogę. And according to the plan, the transport plane delivers ammunition directly Jest to bardziej to the road. niezawodne niż transportowanie ich drogą lądową. It's more efficient than transporting the ammo by land. I oczyszczanie trasy dla grupy uderzeniowej samolotów. And of course it clears the way for an attack for a attack formation of planes. Ja sam, tworząc ten materiał, przeglądałem, jak obecnie rosyjskie media przedstawiają Polskę i jakie When creating this video, I myself took a quick look at how Russian propaganda is showing Poland artykuły tam dominują. and what articles dominate in the Russian media. Na przełomie sierpnia i września po paradzie wojskowej w Warszawie So after the big military parade in Poland, budowano atmosferę wzajemnego napięcia. there was an atmosphere of mutual tension. Łukaszenka miał przynosić Putinowi mapy na temat przemieszczania się polskich wojsk Lukashenko would bring to Putin maps which would depict the moving forces of Poland wzdłuż białoruskiej granicy. right next to the Belarusian border. Pojawiła się kwestia wzajemnych prowokacji, jakie miały obejmować przeloty helikopterów nad And of course the topic of mutual sort of granicą I have to polsko-białoruską. Wzajemnych prowokacji, jakie So the topic of mutual provocations became a topic, and about choppers crossing the Polish-Belarusian border to the Polish territory. miały obejmować przeloty helikopterów nad granicą polsko-białoruską. Jeśli chodzi o białoruskie śmigłowce, When it comes to the Belarusian choppers, as I understand, Polish people themselves have confirmed that their airspace has been violated, and it has been confirmed by radars. jeśli dobrze rozumiem, sami Polacy potwierdzili, że fakt naruszenia nie został zarejestrowany Oh, has not been registered by radars. Okay. So when it comes to the Russian choppers, I'm making a correction here. When it comes to the Russian choppers, as I understand, Polish people themselves have confirmed the fact that the airspace violation has not been picked up by radar. But there has been a lot of sort of people living by the border has sort of reported the choppers flying overhead to the border patrol. na radarach. Dlatego tam dzieje się wiele dziwnych rzeczy. That's why a lot of strange things are happening there. Generalnie Polacy mają skłonność do prowokowania sytuacji, In general, Polish people have a tendency of provoking the situation podsycania napięcia. and to raise tension. To linia obrony, która dla nich nie jest nowa. It's a line of defense that is not new to Polish people. Polska już zaczyna agresywnie demonstrować swoje ambicje. Poland is already starting to aggressively demonstrate its ambitions. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło rozmieszczenie dodatkowych 10 000 żołnierzy na granicy z Białorusią. The Defense Ministry of Poland has already announced placing an additional 10,000 soldiers at the Belarus border. Media w Rosji stwierdziły, że Polacy kłamią w sprawie naruszania przez białoruskie helikoptery granic Polski. The Russian media says that Poland is lying about Belarusian choppers violating Polish airspace, Jednak uznały, że to Warszawa nie respektowała granic białoruskich, but has concluded, the Russian media have concluded, that it was Warsaw that did not respect the Belarusian border. Thank you for the subscription, Taiki. Thank you. Thank you. So, according to the Russian media, it was actually the Polish side that has not respected Belarusian borders. przelatując własnymi jednostkami. W październiku And that it was actually Polish aircrafts that have been flying
violating Belarusian airspace. W październiku skupiono się przede wszystkim na konflikcie ukraińsko-polskim w kwestii zboża. And of course, there was a lot of focus on the Polish-Ukrainian grain tension, grain conflict. I niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele And it's very worrisome that some of our friends in Europe w Europie odgrywają w teatrze politycznym Solidarność, are play in the political theater are creating a thriller with grain. robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną You could say that they're playing their own role. rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora. But in reality, they're helping to set the stage for a Moscow actor. Oczywiście z każdego takiego artykułu wysuwa się teza, że Polska chce tylko i wyłącznie wykorzystać Ukrainę, a Of course, from all of these articles, a thesis arises that Poland simply wants to use Ukraine. w przyszłości tak naprawdę ubezwłasnowolnić ten kraj, przejmując zachodnie jej tereny. And in reality, Poland in the future is planning to subjugate Ukraine and to annex its western territories. Listopad i końcówka października medialnie prezentują się nieco inaczej niż dotychczas. And so the latest months, when it comes to the Russian media, are shaping a little bit different than before. Występuje w nich przede wszystkim ambasador Rosji komentujący wybory w Polsce. First and foremost, the Russian ambassador comments on the election results in Poland. Mają mieć one ogromne znaczenie dla pozycji Polski oraz dalszych relacji obu krajów. They are supposed to election results are supposed to have big impact on the relations between the two countries and Europe. Oczywiście ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andrijew na tą chwilę nie widzi szans na poprawę wzajemnych stosunków. Of course, the ambassador of Russia does not see any chances of Russia-Polish relations improving. I mean, no duh. Z temu, jak już zdążyliście się dowiedzieć, dał Miedwiediew oraz Kreml, przyznając, że scenariusz konfliktu z Polską jest realnie braną pod uwagę opcją. And it seems that within Russia, a Polish-Russian conflict is treated as a serious scenario. Ruchy po stronie Rosji przypominają zabiegi niemieckiej propagandy przed II wojną światową, które And the Russian propaganda movement is resembling the Nazi Germany rhetoric before the start of World War II. skrupulatnie budowała w społeczeństwie przeświadczenie, jakoby to Polska była agresorem, niszcząc przy tym diasporę niemiecką żyjącą na tych terenach. And as when Nazi Germany created a propaganda about Poland arming itself as the aggressor and at the same destroying the German diaspora living in Poland. 1 września 1939 roku w godzinach popołudniowych po ataku na Rzeczpospolitą niemieckie władze ogłosiły, że to Polska zaatakowała Niemcy. And on the day when Nazi Germany invaded Poland in 1939, Germany has announced that it was Poland that has actually invaded Germany. Niemniej w mediach już od dawna pojawiały się hasła, jakoby Wielka Brytania, Francja i Polska chciały Niemcy okrążyć. And of course, the media kept circulating a theory that Great Britain, France, and Poland wanted to encircle Germany. Dziś po stronie Rosji padają takie same hasła, że USA chce wykorzystać Polskę do okrążenia Rosji. And just as Nazi Germany did before World War II, now Russia is saying that the US wants to encircle Russia by using Poland.
Choć Rosja twierdzi, że Polacy mają kompleksy i są zagrożeniem dla Europy, mogą even though Russia says that Polish people have their insecurities and are a danger to Europe, doprowadzić do III wojny światowej, and that Poland wants to lead to World War III, warto sprawdzić, jak jeszcze przed wojną na Ukrainie wypowiadali się Rosjanie w swoich geopolitycznych programach. it's interesting to take a look at what Russian pundits spoke before the invasion of Ukraine in their geopolitical segments. Oto kilka wypowiedzi. This is an example of a couple of their statements. Polska. Trzeba zapisać w podręcznikach do historii raz i na zawsze. Poland. We have to write this into our history books for once and for all. Polska, organizator II wojny światowej i główny winowajca. Poland, the organizer of the Second World War and its main culprit. Jeszcze Hitler tylko zdobył władzę, a już Piłsudski, polski lider, Just as Hitler gained power, and already Piłsudski, the Polish leader, prosił się o zawarcie sojuszu z Niemcami, żeby razem kroczyć w paradach wojskowych po Placu Czerwonym. wanted to join hands with the Nazis in order to parade on the red to conquer the USSR, basically. Plunęli na wszystkich. Polacy to wymęczony naród, oni They spit on everyone. Polish people are a people of martyrs. They always want to be talked about. zawsze chcą, żeby o nich ktoś mówił. Ale oprócz polskich ziemniaków, oni nic więcej nie mogą i nie potrafią wyprodukować. But besides of Polish tomatoes, Polish people are not able to produce anything more of value. Polska zawsze nam szkodziła. Poland has always hindered us. Zawsze była wrogo nastawiona. They were always hostile towards us Dlatego, że ona chciała się rozwijać i kierowała się na wschód. Na because they wanted to expand to the east, zachodzie wszystko było już zajęte. and everything to the west was already taken, A na wschodzie była Rosja. and to the east was Russia, Z Litwinami, bez Litwinów, z Turkami, with the Lithuanians, without the Lithuanians, with the Turks. But one way or the other, they were always our enemies. tak czy inaczej oni z nami byli we wrogich stosunkach. Albo my musieliśmy wszczynać światowe konflikty i Or we, wait, armie Napoleonii byli we wrogich stosunkach. Albo my or we had to start world conflicts, musieliśmy wszczynać światowe konflikty i armię Napoleona, and Napoleon armies that through Poland came to attack us. czy czyjakolwiek, jaka przeprawiała się przez Polskę na nas. Dlatego oni od zawsze nas nienawidzą. Which is why Polish people has always hated us. Polska jest przedstawiana jako niewdzięczny sąsiad, a jej Poland is sort of framed as an ungrateful neighbor, mocarstwową pozycję miała zbudować oczywiście Rosja. Gdyby tak nie był, sąsiad, a jej mocarstwową pozycję miała zbudować oczywiście przedstawiana jako niewdzięczny So sąsiad, Poland is framed as an ungrateful neighbor, and its position as a superpower was to be built by Russia, of course. a jej mocarstwową pozycję miała zbudować oczywiście Rosja. Gdyby tak nie było, to w centrum Warszawy nie stałby przecież pomnik dobrego Stalina w postaci Because if Russia didn't build the position of power of Poland, then you wouldn't have the statue of Joseph Stalin Pałacu Kultury. in the form of the Palace of Culture.
Oczywiście nie jest ważne to, że przy budowie tego wieżowca pracowali w większości Polacy, a 16 z nich Of course, it's not important that mostly Polish people worked on the building of Palace of Culture, zmarło. Przecież and 16 have died while building it. to, jak dzisiaj wygląda Warszawa, to według Rosji tylko i wyłącznie ich zasługa. After all, the way Warsaw looks today is 100% due to Russia's help. It's only because of Russia that Warsaw looks the way it does today. Takie hasła głoszone w telewizji działają nadzwyczaj dobrze. And slogans such as this are especially effective in Russia. Gdy zapytano Rosjan w ankiecie prowadzonej przez Radio Wolna Europa, So, in a survey created by Radio Free Europe, jaki według nich jest stosunek poszczególnych narodów do nich samych, they were asked what do they think is the attitude of different countries towards them. jednogłośnie stwierdzili, że najbardziej wrogo do nich nastawionym narodem są właśnie Polacy. They all said that the most negatively that the country with the most negative attitude towards Russia is Poland out of all the countries. More than Ukraine, I guess. Wait. Yeah, according to... God damn. According to this survey, Russians think that Polish people hate Russia more than Ukrainian people, which is pretty wild, all things considered. Natomiast Białorusini i Niemcy mają ich nawet lubić. And Belarusians and Germans actually like Russians pretty much, according to this survey. Or so Russian people think. Rosja już od lat stosuje taktykę straszenia narodu Polakami, And Russia has been using the tactic of scaremongering, of scaring Russian people with Poland for years now. dyskredytacji Warszawy, przede wszystkim kreując własną alternatywną wizję historii, And of course they create their own alternative version of history, według której to Polska i Niemcy odpowiedzialne są za wybuch II wojny światowej, in which Germany and Poland together are responsible for the start of World War II. wskazując na polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy z 1903, wskazując na której to Polska i Niemcy odpowiedzialne są za wybuch II wojny światowej, So Poland and Germany are together responsible for the eruption of World War II. wskazując na polsko-niemiecką deklarację And to prove this, they have pointed to the declaration of not using violence against each other, the 124th declaration, which was signed in Berlin in 1934. Yes, a non-aggression pact signed in 1934 means that Poland and Germany started World War II together. o niestosowaniu przemocy z 1934 roku. Warto wspomnieć, że 40% Rosjan uważa, że Polska może zaatakować Białoruś. It is important to know that 40% of Belarusians think that Poland may invade Belarus. Natomiast po ostatnich groźbach granicznych te statystyki miały wystrzelić ku górze. Sorry, gigglers, it's okay. Thank you for the $5, Arka. Natomiast po ostatnich groźbach granicznych te And statystyki after the recent border tensions, those statistics only increased. miały wystrzelić ku górze, sięgając nawet 55%. And now even 55% of Russian people think that, I think Russian people. Na początku miał zaatakować Białoruś. Warto wspomnieć, że 40% Rosjan uważa, że Polska może Now over 50% of Russian people think that Poland may just invade Belarus. Which is okay. zaatakować Białoruś. Natomiast po ostatnich groźbach granicznych te statystyki miały wystrzelić ku górze, sięgając nawet 55%. There you go. Before it was 40%
Russian people thinking that Poland may invade Belarus. Now it went up to 55% after the recent border tensions. Na początku 2023 roku At the beginning of 2023, wyemitowany w mediach został nawet program pod tytułem Polska hiena Europy, w a program was emitted titled Poland, the hyena of Europe. której utrzymuje się, a nawet podgrzewa dotychczasowo polsko-rosyjski konflikt, przedstawiając nas Polaków jako sterowany przez zagraniczne mocarstwa naród, który chce spełnić tylko swoje chore imperialne ambicje. So in this document, Poland is framed as a tool of outside influence that is just trying to fulfill its sick imperial ambitions through outside influence. When the war began, then on the side of the Nazis, the entire continental Europe sided with the Nazis. The entirety of Europe, all of its resources and its military complex, and the totality of European armies became Nazis to control. Gdy wojna się zaczęła, to po stronie nazistów znalazła się cała kontynentalna Europa i wszystkie jej zasoby. Holy moly. Od kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego do całych armii. Tak jak dziś, kluczowa rolę grała Polska na czele z marszałkiem Piłsudskim. Just as today, the key role was played by Poland and its leader Piłsudski, which Poland has signed as the first place country a pact of non-aggression with Hitler, which became known in history as the Piłsudski-Hitler Pact. Polska jako pierwsza podpisała z Hitlerem pakt o nieagresji. I'm gonna add that Poland has also signed basically an identical treaty with the USSR, because Poland had the policy of equal distance from both countries. So if Poland signed that treaty of non-aggression with Germany, then it did an analogous treaty with the USSR, but they're not going to mention that, are they? Do historii przeszedł on jako pakt Wow. Piłsudski-Hitler. Piłsudski marzył o sojuszniczych relacjach z Hitlerem i szybko podążył w tym kierunku. Piłsudski dreamed of good relations with Nazi Germany, and so he quickly went in that direction. Who cares about the fact that Piłsudski actually proposed a preemptive strike on Nazi Germany? Who cares about that? I guess that's not important in today's story. So Piłsudski wanted great relations with Nazi Germany in order to sick Nazi Germany on Soviet Russia. They did not care about Europe at all. Polish people, that is. Wszystko po to, by naszczuć Niemcy na sowiecką Rosję. Nie liczyli się z całą Europą. Polska z Niemcami u boku to siła. Będziemy Poland with Nazi Germany at its sides is strong. Together we will divide Russia. dzielić Rosję. Piłsudski nie dożył do realizacji swojego największego marzenia. Piłsudski did not live to see the realization of his biggest dream. He died of cancer in 1935. Umarł na raka wątroby w 1935 roku. Liver cancer. Pogrzeb w Krakowie był iście carski. Wiele What? na raka wątroby w 1935 roku. Pogrzeb w Krakowie był His Krakow funeral was really on the scale that would befit a Tsar. iście carski. Wiele o tym powiedziano w filmie dokumentalnym Hiena Europy. It was spoken about a lot in the documentary movie called Poland, the Hyena of Europe.
how Churchill used to call Poland. Jak Churchill zwykł określać Polskę. Prawdopodobne jest, że łącznie w tym roku polskie wydatki na obronność przekroczą 130 miliardów złotych. It's probable that over 130 billion Polish zlotys are going to be spent for militarizing. Czyli co najmniej 4% PKB. So 4% GDP, give or take. To ponad 30 miliardów dolarów, co pozwoli zająć około 14. pozycję na świecie, Which meant Poland would take the 14th position in the world, wyprzedzając Izrael oraz Kanadę. outpacing Israel and Canada. To wciąż niemal 2,5 raza więcej niż Rosja. That's still 2.5 more than Russia. Jednak ta pozostaje w stanie wojny, przez co wydatki na armię są naturalnie większe. But Russia is waging a war right now, so naturally its expenses for war are bigger. Przed nią samą oscylowały na poziomie około 60 miliardów dolarów. Before the war it was how Można much? zatem przyjąć nią samą oscylowały na poziomie około 60 miliardów Okay. Before the war expenses were the military expenses were $60 billion. dolarów. Można zatem przyjąć, że obecnie potencjał armii polskiej po modernizacji i zakupie najnowszego amerykańskiego So you can assume that after the modernization and buying of the latest equipment, sprzętu faktycznie może być dla Rosji nie lada wyzwaniem. that Poland could be actually a challenge for Russia. Stąd też zapewne długoterminowy plan, żeby budować w Rosjanach poczucie zagrożenia ze Which is why Russia would try to select a strategy of creating long-term fear within Russian people when it comes to Poland. strony Polski, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak historia może się potoczyć w przyszłości. Because you never know how history may take its course in the future. Pewne jest, że Rosja oraz jej kremlowskie elity zaczynają traktować Polskę jako realne zagrożenie. It is true, it is factual that Kremlin and Russia are starting to treat Poland as an actual threat. Ale co z tym fantem postanowią zrobić w najbliższych latach, But what will they decide to do with that fact? ciężko powiedzieć. It is hard to say. Na ten moment szansa na konflikt polsko-rosyjski jest nikła, ponieważ At this moment, the chances of a Russian-Polish conflict are basically close to zero, Rosjanie są zbyt obciążeni wojną na Ukrainie. since Russia is much too heavily taxed with its war in Ukraine. Jednak co się już stanie za jakiś czas, to ocencie sami w komentarzach. But what will happen in the future, you can judge that in the comments. Z mojej strony to tyle na dziś. So that's it. That's the video. The video is over. So what do you think? Was this interesting? Was this a nice dive into Russian propaganda? Was this a nice dive into what's happening? Was this an interesting dive into how Russia is basically creating an alternative history whole thing? What do you think? Did you enjoy? If you've enjoyed, press like, subscribe, bell, join the page, subscribe, do all these nice things, because that is how this channel, first of all, stays afloat. And second of all, it will help me to fulfill my imperial ambitions, which, I will not lie, to me personally is very important. As a hyena of Europe with super big imperial ambitions, I think it is important to,